Hej moi drodzy, witamy Was z Indianapolis, z samego centrum, z downtown tego fajnego miasta. Jesteśmy tuż po maratonie Indianapolis Monumental Marathon, jak widać. I chcieliśmy podsumować ten bieg, powiedzieć kilka słów o tym biegu dla przyszłych biegaczy, którzy by się chcieli tutaj wybrać i przebiec ten maraton. Ze mną jest Agnieszka, Witam serdecznie. która też biegła ten maraton. Sporo naszych znajomych biegło, biegaczy z Chicago i z okolic. Także, a my dzisiaj to wszystko podsumujemy na tyle, co potrafimy powiedzieć kilka słów na ten temat. Tak jest. Może zaczniemy od Expo. Po pierwsze, po naszym przyjeździe tutaj wszyscy udaliśmy się na Expo, gdzie byliśmy odebrać nasze numery startowe. I jak Ty, Agnieszka, oceniasz organizację Expo? A Expo było dla mnie ok. Nie różniło się diametralnie od większości Expo, na których byłam. Było dość skromne, jakieś takie... Nie było tam bardzo wiele stoisk, było sprawnie, dobrze to zorganizowane. Jeżeli ktoś czegoś zapomniał z biegaczy, jakichś elementów biegowych czy wyposażenia na bieg, to naprawdę, czy mu zaginęła walizka po drodze na lotnisku, to naprawdę mógł się tutaj wyposażyć. Może nie miał strasznego wyboru, ale mógł się wyposażyć we wszystko, co mu było potrzebne, żeby przebiec maraton. Skromny był tylko pakiet startowy, bo dostaliśmy numerek, koszulki, Koszulki bardzo fajne. kolor, bardzo mi się podoba. Sky, niebo, błękitny. Koszulki startowe oczywiście można z nich śmiało biegać, bo z takich materiału są odpowiedniego do biegania, do uprawiania sportu czy treningu. Także koszulki się przydadzą na pewno nie tylko na dzisiaj. Tylko Fajne można... co było, że było parę ścianek, na których można było fajne fotki szczelić. Dobra, no to Expo mamy ogólnie podsumowane. Teraz przejdźmy może do dnia następnego, czyli dnia startu, gdzie też mieliśmy duże ułatwienie, bo start dosłownie się znajdował, nie wiem, może minutę z buta od naszego wyjścia z hotelu. Tak, tutaj się Praktycznie przy naszym hotelu był, także duże ułatwienie, jeżeli chodzi o toalety. Nie musieliśmy stać w kolejkach, bo mieliśmy je w pokojach. Także po prostu po zejściu z hotelu byliśmy od razu jakby przy starcie. Ja miałam duży dylemat z rana, jak się ubrać, który secik wybrać. No, to Przywiozłam chyba dwa wszyscy seciki. mieliśmy taki duży Czy dylemat. na długi rękaw, czy na krótki i po prostu założyć sleeve'y, czyli takie rękaw, które można sobie później spuścić ewentualnie podczas biegu, jak jest ciepło. A zdecydowałam się pobiec na krótki rękawek, na koszulce, na ramionczkach i w rękawkach. Myślę, że każdy z nas miał taki delikatny dylemat, jak się ubrać rano, i to chyba często się zdarza na biegach, które się już odbywają jesienią. Zastanawiałem się, jak tu się ubrać, ale ubrałem się na krótko, tak jakbym biegł w lecie. Chciałem zapytać, jakie emocje Ci, Agnieszka, towarzyszyły na starcie, będąc już w grupie biegaczy czekających na start. Ja ogólnie przed każdym prawie maratonem się stresuję, bo chcę dać z siebie zawsze jak najwięcej, ale dlatego, że to nie był mój docelowy bieg na ten rok, a ten stres był zminimalizowany. Czułam się ogólnie dobrze, oczywiście jak ekscytacja była. Było mi troszkę zimno, ale nie za bardzo, więc nie było tak źle. Doczekać się już nie mogłam, żeby ruszyć, około 15 minut, nie, więcej. 15 minut czekaliśmy, żeby wyjść z naszej fali, czyli z wave'u z trzeciej pozycji, tak? Wave to jest jak trzecia fala, 15 minut, a jeszcze wcześniej z pół godziny, więc troszkę mnie, nie lubię za bardzo czekać, więc trochę mnie to tak frustrowało, ale ogólnie było źle, bo stałam z Kasią i ze Zbysiem, więc czas nam się pomijał, sobie troszkę pogawędziliśmy, porozmawialiśmy, widać było napięcie wokół nas. Ale ogólnie my tak sobie w naszej grupie ten stres rozładowywaliśmy. Zbliżaliśmy już do startu, widziałam tą linię, że za chwilę ruszamy, to zaczęło już tak jakby adrenalina opadać. Później poszło, włączyłam zegarek i ruszyłam. Ja się udałem do mojego wave'u i oczywiście stanąłem tam i szukałem mojego pacera, z którym planowałem biec do mety. Jednak pacerzy byli widoczni, bo widziałem pacera jakby trochę późniejszego,
A mojego nie widziałem, nie wiem czy był, czy nie był, czy był może w Może Wave'ie zaspał, A, albo zaspał. albo się nie pojawił, miał być mój pacer. W mojej grupie go nie widziałem w Wave'ie B, więc wystartowałem z pacerem jakby trochę późniejszym, jak ten co planowałem. Na Wave'y startowały chyba co 5 minut, tak? Przynajmniej tak, bo mój my B mieliśmy C i- wystartował 5 minut po A. Tak. No i także organizacyjnie start był, myślę, że dobrze przygotowany. Łatwo było się dostać do Wave'u. Organizatorzy Indianapolis mówią, że mają jedną z najszybszych tras do picia życiówek i czy faktycznie to tak było, czy trasa była taka jak mówią, czy jednak była zdradliwa trochę. Co o tym myślisz? Ja powiem tak, może zaskoczyć co niektórych, ale dla mnie wczoraj biegło się rewelacyjnie. Trasa mi się wydawała super. Jedyny minus jest taki, że gdzieniegdzie można było natrafić na takie wybrzuszenia, czyli nie wiem jak to nazywać. No, stan asfaltu Stan był asfaltu. różny. Tak. Zdarzały się, dużo fragmentów się może nawet zdarzało, gdzie były łatane dziury i tam były te nierówności. Można było się potknąć, trzeba było na to Tak, uważać. ale Na pewno było- takich rzeczy raczej nie spotyka się na trasie chicagowskiej. Nie, to fakt, Tam tak, jest tak. ładnie położony asfalt. No ale oceniasz tą trasę jako taką w miarę płaską, tak? tak, dla mnie miar płaski. Raz tylko pamiętam, że odczułam troszkę delikatnie udacz mięśnie ud, że chyba jakaś góreczka, leciutkie podniesienie było, jakiś leciutki apki. Chyba? Chyba. Ale miałam wrażenie, że jest ogólnie płasko, naprawdę. No. Mi się biegło bardzo dobrze wczoraj. Ja uważam, że Pod wrażeniem jestem. ten Same siebie, bieg że- nie był bieg z jakimiś podbiegami, ale były delikatne takie zniesienia i delikatne zbiegi. No nie były to ciężkie. Były to łagodne rzeczy, nie Tak, były tak. to jakieś, że trzeba się było wspinać, były to łagodne rzeczy, ale generalnie idealnie płaska ona na pewno nie jest, ta trasa. Pod względem jakby możliwości swobodnego biegania, to jednak bym ocenił tą trasę, że była dobra, że nie było tam ścisku takiego jak na przykład jak 2 tygodnie temu w Virginii, co żeśmy biegli, to tam początek to był tragedia, to był przepychanka straszna, zwalnianie, omijanie, kombinacji było tam całe mnóstwo, zwłaszcza na 5 pierwszych kilometrach na pewno. Także tu było naprawdę fajnie, te szerokie ulice udostępnili od razu, całą szerokością, później gdzieś tam było węziej, ale już biegacze byli rozproszeni, także pod tym względem to bardzo dobra trasa, jeżeli chodzi o próbę ścigania się i żeby nikt nikomu nie zawadzał. Ja oceniam, że była Tak, bardzo tak, dobrze tam oznaczona, dobrze, co mile praktycznie były znaki. Punkty były dobrze rozmieszczone, sprawna była obsługa, pamiętajmy, że to robią wolontariusze. I wdzięczność dla nich wielka, że się tym zajmują i nas wspierają w ten sposób. Myślę, że tu było wszystko w porządku. Dla mnie było plusem, bardzo spodobało mi się to, że woda była w moim odczuciu co kawałek, że tylko co poczułam, że mi się chce pić, to ta woda nagle pojawiała się station, czyli te punkty z wodą. Spodziewaliśmy się, że będzie chłodno, ale jednak pogoda była super, Tak. można powiedzieć wymarzona. Było trochę chłodno, ale właśnie super do biegania. Mamy Super pogoda. wrażenie, że tak jakby specjalnie została ta pogoda dla nas tutaj zesłana. Pogoda była naszym przyjacielem wczoraj. Tak. Na temat kupicy może na trasie porozmawiajmy. Było dużo dzieci, rodzin dużo, którzy wychodzili przed swoje domostwa i nas dopingowali. Ja ich widziałam wcześniej na innych maratonach, nie tych samych właśnie ludzi, ale nigdy nie zrobili na mnie wrażenia jak wczoraj. I to jest takie niesamowite, bo czułam, że oni są częścią nas, że są tutaj dla nas, nie że sobie stoją, bo nie mają tu do roboty w domu, tylko po prostu naprawdę są dla nas, dla biegaczy, że razem tworzymy jakby historię. Takie miałam odczucia autentycznie podczas tego biegu. Niejednokrotnie łzy mi się pojawiały. Poczułam takie momenty takiego oczyszczenia, katarzis, że wow, jestem w dobrym miejscu, jestem z tymi ludźmi i coś fajnego, pięknego budujemy. Przez cały maraton, to były oczywiście momenty, pojawiały się, znikały, ale to trwało przez cały maraton, aż do samego końca. Jak biegaliśmy już na linię, na metę i tych ludzi było bardzo dużo.
kibiców, tak? Przepraszam. Tak, no i te dzieci, nie? Malutkie O, dzieci. malutkie, takie Dzieci są na dzieciaczki. każdym Tak. biegu jako kibice, na każdym. Przybijanie piątek dzieciom to jest takie słodkie. Cukiereczki, rozdawałem cukiereczki, seznik. Starały się te dzieci, naprawdę dopingowały. Ja też tutaj na tym maratonie, zresztą nie powiem, że na każdym, ale na tym miałem takie uczucie, że chciałoby się te wszystkie dzieci tak ukochać. Także kibice, ogólnie było nie bardzo głośno, ale kibicowali, transparenty były, krzyczeli. Na pewno największy doping był na końcówce, jak to wiesz, zresztą w każdym większym mieście, bo trochę żeśmy sporo wybiegli poza centrum. To wiadomo, że tych kibiców tam z tych domów takich jednorodzinnych to byli, ale najwięcej skupisko kibiców było na finiszu Tak. downtown i najbardziej głośno to tutaj było już zbliżając się do mety. Jak ty oceniasz ten bieg? Czy zrealizowałeś swój cel, jeżeli chodzi o wynik, czas biegu, czy Tak, jestem było zadowolona. blisko, Był to czy- mój trzeci maraton w ciągu ostatnich 4 tygodni. Przebiegłam go 3 godziny 39 14 sekund. Myślę, więc jestem zadowolona z wyniku. Czuję, że moje ciało nie zostało nadwyrężone, nie bolą mnie nogi, troszeczkę tylko stopy, a wynik jest całkiem fajny. Tym bardziej, że mam za 4 tygodnie następny maraton, więc też nie chciałam za bardzo wczoraj szaleć. I tak, jestem zadowolona. Ja też z pozytywnymi wrażeniami biegłem na metę. Trochę byłem zmęczony, ale nie tak bardzo jak 2 tygodnie temu. Dużo lepszym formie ukończyłem ten bieg. Mógłbym jeszcze trochę Mogłeś pobiec. trójkę złamać, tak? Jakbyś... Nie, o tym mówię. Mógłbym jeszcze trochę może szybciej pobiec, ale nie byłem pewien, trochę się asekurowałem. Sobie myślę, 3-5 mi wystarczy, nie będę tutaj kombinował, szalał, nie będę się tutaj katował na tej Trzeba trasie. zostawić Także... troszeczkę na następny bieg. Dokładnie. Wszyscy nasi przyjaciele byli zadowoleni z tego Tak, biegu. tak. Dobrze go ocenili, jak żeśmy z nimi rozmawiali po biegu. Wszyscy byli zadowoleni z czasów, chociaż nie każdy tu zrobił PR, ale mimo tego byli zadowoleni z wyników, bo te wyniki, co zrobili, potwierdzają ich aktualną formę. No i cieszyli się. Wiadomo, że każdy by chciał zrobić tutaj jak najlepszy wynik i każdy sobie tego życzy i nawzajem sobie tego życzymy, ale oni mimo wszystko są zadowoleni z tych biegów, bo zrobili dobre czasy, które rokują dobrze na przyszłość też dla nas wszystkich, mam nadzieję. Jak oceniasz strefę mety? Wiesz, strefa rozdawania medali, później jakiś poczęstunek, czy organizacyjnie było to dobrze zrobione? Tak, bo zaraz po tym jak przekroczyłam linię mety, wręczono mi medal, dostałam folię termiczną, przykryłam swoje ciało, to było bardzo przyjemne. Dostałam taką fajną pomarańczową torbę z giftami w środku, gdzie były jakieś precelki, przykąska, batonik. Dostaliśmy wodę w puszce, więc mogłam sobie tą puszkę włożyć do tej torby. Za chwilę banany, czapki, cudowne, przepiękne czapeczki, proszę, tutaj czapeczki. Wam zaprezentuję. Ciepluchne, ja uwielbiam w ogóle, jak mam ciepłą głowę. No i później wyszliśmy już z tej ery na takie miejsce post-party dla biegaczy. gdzie Była darmowa pizza tak. z Domino's, było piwo 3 rodzaje, regionalne, tak. bardzo fajnie. No, super zorganizowane to było. No i to uczucie, jak obserwujesz tych biegaczy wszystkich, którzy już tacy idą wymęczeni z medalami, uśmiechnięci, congrats, każdy do ciebie i wiesz, że każdy z nich, nie wiem, miał jakąś swoją intencję, że był tu po coś. Słuchajcie, prawie 20 000 ludzi, to jest dużo, to jest wielkości mojego miasteczka, gdzie się wychowałam w Polsce. Pozdrawiam wszystkich Ścianki. I tak, i my to wszystko, które tworzyliśmy, taką niesamowitą energię, prawda? Tak. Komu byśmy zaproponowali ten maraton? Czy nadaje się ten maraton dla robienia życiówek? Czy nadaje się ten maraton dla debiutantów? I jak myślisz? Jak ocenisz? Ja myślę, że na życiówki spokojnie. Jest zresztą informacja w internecie, że polecają na Bo jest zrobienie szybka jest trasa, szybka, tak. polecają na co Taki zrobić. jest marketing. Myślę, że na pierwszym maratonie, bo sporo widziałam ludzi,
z karteczką z tyłu na plecach I am a first marathoner. Oh, this is my first marathon. Czyli jednak parę ludzi jest, czyli ludzie się kuszą, żeby tutaj przebiec swój pierwszy maraton. Ja ogólnie jestem zwolenniczką, żeby pierwszy maraton był w jakimś fajnym, super miejscu. Ale to jest fajne miejsce. No jest, ale No jak? ja bym wolała jednak tam, gdzie ja zrobiłam, gdzieś miejsce takie bardziej spektakularne, ale to jest moje prywatne odczucie. Ja myślę, że to jest jak najbardziej maraton i dla tych, co chcą zrobić PR, jakiś rekord, dobrze pobiec, bo jest trasa fajna i tak jak zachwała marketing, że to jest maraton szybki, że jest szybka trasa, to jest to prawda. Nie jest idealnie płaska, ale jest szybka. Myślę, że nasze wyniki to potwierdziły, że jest w miarę szybka. Bardzo ładne centrum jest i myślę, że to jest też atrakcyjny maraton dla ludzi z Chicago, którzy mają tu niedaleko. Czy spotkaliśmy tu nawet ludzi spoza Chicago, spotkaliśmy chłopaka z Polski, Tak. który co prawda obecnie jest w Ameryce, ale generalnie... Studiuję w Nowym Jorku. Tak, ale jest z Polski, też się do nas do fotografii przyłączył i na pewno mam nadzieję, że to zdjęcie to wrócimy z nim. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy również naszych kibiców, którzy tutaj przyjechali. Sylwia razem z mężem, Piotrem. Piotrem, tak. Dopingowali nas, zrobili nam fantastyczne fotki, także serdecznie ich pozdrawiamy. Sylwia miała tutaj biec i tu trochę żałowała, że z nami nie biegnie. Jako pierwszy maraton miała Tak, wczoraj. no była właśnie, to- maratonką Także dzisiaj. jej polecamy ten maraton. Ale Szkoda, że wczoraj i również pozdrawiamy Gosię, bo zarówno Sylwia jak i Gosia niestety nie wystartowały ze względu na kontuzję. Ale myślę, że tu wrócą kiedyś i będą zadowolone. Już z Sylwia tego wczoraj biegu. powiedziała, że jak widziała tą całą prawę, jak nas widziała, tych wszystkich biegaczy, To jej było przykro, że jej że że ona, doczekać się już nie może na tak, swój że ona tutaj nie najbliższy stoi bieg. z numerem startowym. Nic swoim strasznego własnym. Sylwusi, to Tak. jeszcze większa motywacja teraz będzie. Myślę, że razem z Gosią tu wrócicie i zrobicie ten maraton, bo wam go na pewno rekomendujemy. No to ostatnia rzecz, medal. Dla mnie to jest pierwszy medal w Indianapolis. Moim zdaniem wizualnie wygląda bardzo dobrze i mi się podoba. Ciekawy. Ładne kolory, niebieskie tutaj Oceniam zauważyłeś, go jak bardzo fajnie na plus, komponują się niebieski blue, light baby blue i taki dark z szarfą. Na ile Bardzo oceniasz? ładny. Kolor złoty. No medal bym ocenił na 10, jest naprawdę, Tak? nie ma się do czego przyczepić. To ja daję 9. A co ci się do mnie podoba? Bo dyszka to jest mój złoty z Hawaii. Ten też jest złoty, ale... Ale ładny medal moim zdaniem. Też jest złoty. No jest, no i też zgrabny, tu ładnie są No wygrawerowane tak, ciekawy jest, rzeczy. nie jest taki No. prostacki. Z tyłu Ładnie jest się miejsce prezentuje na na zdjęciach. wygrawerowanie sobie swojego PR-u. Także bardzo, bardzo fajny medal, fajna koszulka. Kolorystycznie słuchajcie. dopasowane wszystko. Polecamy wam ten maraton, tym co jeszcze nie biegli i tym co biegli to już nie musimy polecać, bo pewnie sami wiedzą, że jest fajny. Ludzie tu wracają, biegają po parę razy. Odbywa się co roku w listopadzie. Wróciłabyś tutaj? Wróciłabym, tak. Ja też bym wrócił, Znaczy, naprawdę. Myślę, że tego nie zrobię, bo jest tyle innych pięknych miejsc. Z reguły staramy się nie wracać, Tak. żeby robić coś nowego, ale ja też bym Tak. tutaj wrócił. Tak. Odpowiedź na to pytanie, czy byśmy Dobrze się wrócili? tu czuję. Jesteśmy Tak, tutaj drugi tak. dzień, trzeci, drugi, tak? Niedaleko, jak Ale- dla nas, 3,5 godziny od Chicago samochodem. Ja polecam i też bym tu mógł wrócić. Pozdrawiamy Was serdecznie jeszcze raz z Indianapolis. Żółwik. Nam wszystko tutaj wypaliło, wszystko było super, a więc bardzo, bardzo pozytywne wrażenia tutaj mamy. I mówię to w imieniu również naszych przyjaciół, którzy tu byli i którzy się tymi pozytywnymi wrażeniami z nami dzieli. Pa! Pa, trzymajcie się.